Często proszę Was o jakieś polecajki, o jakieś nazwy miejscówek, które chcielibyście, abym je odwiedził. I dzisiejszy epizod będzie właśnie jednym z takich epizodów, gdzie Wy piszecie, a ja jadę. Polecam Bistro Polonia Lincoln. To co, Olu? Ty polecasz, a ja jadę. Dzięki mojej drogiej, jednej z najwierniejszych widzów na tym kanale, dowiedziałem się o tym lokalu. To o Tobie mowa, droga Olu. Dziękuję Tobie za polecenie tego lokalu, jak i co niedzielną aktywność pod moimi youtubowskimi wypocinami. No a o jaką miejscówkę chodzi? W ogóle gdzie my się wybieramy? Spokojnie, wszystko we właściwym czasie. Jak to miejscowi mówią, hold your horses. Dobra, zaczniemy może od miejscowości, gdzie my się wybieramy. Dzisiaj wybieramy się do miasta o nazwie Lincoln. I powiem Wam, że wybieramy się do miejscówki o nazwie Bistro Polonia i na ich Facebooku serwują zupy. No nie byłoby nic nadzwyczajnego w tym, gdyby nie to, że te zupy naprawdę są podawane w bardzo ślicznych naczyniach. Ja powiem Wam, że zupę na pewno biorę, ale na pewno nie biorę chłodnika, bo dla mnie to jest no. Nie wiem co jest, dajcie znać w komentarzu, ale dla mnie osobiście chłodnik to jest taka zupa, która mnie odpycha, ale tak naprawdę nigdy nie jadłem. Także chłodnikowi i gołąbkom mówimy na tym kanale nie. Chyba nie muszę Wam przypominać, chyba że jesteście tutaj nowi, za co z góry od razu dziękuję. Wszystkie linki do miejscówki będą w przypiętym komentarzu i w opisie filmu. Zawsze mi się to myli, a już jest to ponad 50. odcinek. Lokal o nazwie Bistro Polonia, czyli nie może być inaczej. Kącik.pl bawi, Ania uczy. Aniu, powiedz nam coś ciekawego na temat może rodaków w tym mieście. Polska społeczność w Lincoln odgrywa coraz większą rolę w życiu miasta i całego hrabstwa Lincolnshire. Według spisu z 2021 roku około 2,6% mieszkańców urodziło się w Polsce, co czyni Polaków jedną z liczniejszych grup imigrantów w tym regionie. Polski jest także jednym z najczęściej używanych języków w Lincolnshire, a w samym Lincoln prawie 2,4% osób deklaruje, że to właśnie nim posługuje się na co dzień w domu. Funkcjonuje tu Lincolnshire Polish Society, które wspiera integrację, organizuje spotkania i pomaga rodakom odnaleźć się w lokalnej rzeczywistości. Istnieje również Polish Advice Bureau, a na falach Lincoln City Radio można usłyszeć audycję Polskie Show, która nie tylko informuje o wydarzeniach w Polsce i Wielkiej Brytanii, ale także daje poczucie bliskości i wspólnoty. Ważnym elementem życia kulturalnego są również polskie inicjatywy edukacyjne. Lincoln College prowadzi kursy języka polskiego dla początkujących oraz zajęcia konwersacyjne, dzięki którym mieszkańcy miasta mogą lepiej poznać język i kulturę swoich polskich sąsiadów. Codzienność Polaków w Lincoln wzbogaca także lokalną scenę gastronomiczną. Na High Street działa Bistro Polonia, w którym można spróbować tradycyjnych potraw, takich jak pierogi ruskie czy bigos, a różne wydarzenia i uroczystości, m.in. obchody Święta Konstytucji 3 maja, przypominają o bogatej historii i kulturze Polski oraz o związkach Polaków z Wielką Brytanią, sięgających czasów II wojny światowej. Choć polska społeczność jest w Lincoln widoczna i aktywna, nie brakuje też wyzwań. Integracja językowa i kulturowa wciąż pozostaje ważnym tematem, szczególnie w przypadku starszego pokolenia, które chętnie pielęgnuje tradycje i język ojczysty, podczas gdy młodsi Polacy szybciej adaptują się do życia w anglojęzycznym otoczeniu. Pomimo tego, coraz większa liczba inicjatyw społecznych, edukacyjnych i kulturalnych sprawia, że Polacy są integralną częścią lokalnej wspólnoty i współtworzą współczesny charakter Lincoln. Moi drodzy, witamy w mieście Lincoln.
Jesteśmy na miejscu, zaparkowałem tutaj. To jest chyba, nie wiem, z 5, może 10 minut na pieszo, ale pogoda jest idealna dzisiaj. Pod samym lokalem jest tylko godzina i ta godzina jest za krótko. Nie chcę raz, że nagrywki, dwa, ja lubię sobie w spokoju posiedzieć. Pierwsze wrażenia Lincoln i ta katedra, którą wjeżdża się i widać ją, jest niesamowita. Ile zapłacę, co myślę, to wszystko, jakie vibe są, to wszystko będzie w podsumowaniu. Natomiast wiem, ile Was będzie kosztowało polajkowanie tego wideo i subskrybowanie tego kanału. 0. Także zachęcam, a ci, którzy to zrobią, z góry Wam dziękuję. Polonia Bistro albo Bistro Polonia, pelowska armia. Pyk, pyk. Idziemy. Zamówienie złożone, wziąłem coś niesamowitego, nie mogę się doczekać. I organizacyjne info numer 1, w ogóle nie spodziewałem się tego. Ja zaparkowałem na tamtym parkingu, bo na Google Earth pokazywało, że tutaj jest tylko godzina. Ale po drugiej stronie ulicy są 2 godziny. W ogóle bez sensu, nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Macie godzinę przy stronie bistro, a po drugiej stronie ulicy macie 2 godziny. Czyli jak chcecie, jakbym to wiedział, to zaparkowałbym centralnie naprzeciwko. Dobra. I tak jest fajnie, jest fajna pogoda, miasto przepiękne z tego, co zobaczyłem. Browarka nie ma, ale też je fajnie. Za Ciebie, droga Olu, za to, że mi poleciłaś tą miejscówkę. Was też zachęcam do wysyłania mi polecajek. To jest domowej roboty kompot. Za Ciebie, Olu, za Was, drodzy widzowie, za Polonia Bistro Staw, już szefa poznałem i drugiego kolegę, i za Lincoln, Wasze zdrówko. A w ogóle zostałem poinformowany, że coś tutaj jest niespotykanego, nigdy w życiu tego nie widziałem. Wiecie, jak nieraz jest takie coś jak czekadełko? Ogóras, chleb i smalec, to tutaj jest coś takiego typu help yourself. I ja na 100 z tego korzystam właśnie teraz. Patrzcie, jedziecie tutaj, jest smalec, jest ogóras, a tu jest chlebek. Nie spazerniłem, wziąłem sobie tylko pół kromki chleba, a to dlatego, że moje dania są trochę pokaźne. To znaczy zobaczymy, czy są pokaźne, ale trochę zamówiłem. Także próbujemy, od razu z góry mówię, że to jest mega nice touch. Chleb świeżutki, smalec przepyszny i ogóras masakrycznie dobry. Wjechała zupa, to jest starter, i wjechała zupa, której jeszcze nie jadłem na moim kanale. To jest krupnik. I zaraz powiem Wam, że zapachy się niesamowite wydobywają z tego garnuszka, z tej miseczki. Dobra, próbujemy, bo jestem mega głodny. Niesamowite. Jeszcze raz i zabieram Was tutaj bliżej. Chodźcie. Patrzcie na to. Przepyszne. A w ogóle mam ochotę na tą zupę i jeszcze jedną kromkę chleba ze smalcem i z ogórasem. Idę. Patrzcie na to. Dobra, próbujemy zupę i zagryzamy tym oto rzeźnikiem.
Olu, so far so good. Niestety jest jeden minusik tej zupy, a jeżeli dobrze oglądaliście uważnie i nie przysnęliście na wstępie, to wiecie, o co mi chodzi, a jeżeli nie, to dowiecie się w podsumowaniu, na które już teraz Was zapraszam. Niestety alkoholu tutaj nie ma. Słyszycie w backgroundzie, mój main się przygotowuje i powiem Wam, że mam tak naprawdę mega ochotę na zimne piwko i tam jest pewien pubik, który być może odwiedzę. A wy co mnie tutaj podglądacie? Uciekać do bistro. Main wjechał i wyjątkowo na tym kanale, jak już wiecie, wjechał kurczak. Panierowana pierś z kurczaka. Chciałem po prostu coś lightshowszego, bo pogoda jest dzisiaj przepiękna. Jeszcze się waham, jeżeli chodzi o lokalizację studia. Ale studio na później, teraz kurak, wjeżdżamy. Wjeżdżają frytki, w ogóle wiecie to, zamiast badziewnie gadać do Was, patrzcie na to, pokażę Wam. Jest pierś, są fryty i zestaw surówek. Powiem Wam, że już bez próbowania na to czekam najbardziej. Jak to mówią, czekajcie, a się doczekacie, to od razu próbuję. Nie wystawiam, bo tutaj mam gapa takiego, stoliki nie są połączone i nie chcę, żeby spadło. Uwielbiam tą surówę. Fryty. Powiem Wam, że takie fryty chyba lubię najbardziej. Takie McDonaldowe friesy. Szczypta buraczków. Dobra, chodź tutaj bliżej, patrzcie. Szczypta buraczków jest. Pyszota i marchewa. Taka. Dobra. I teraz taki ala lekki garnisz, czyli taka sałatka, pomidor, cebula. Już mi smaczy ten dressing tam. No ale co? Czas na gwiazdę dnia. Właśnie to dzisiaj potrzebowałem. Lightowa pierś z kurczaka. Dobre wszystko. Ja się koncentruję na mainie i wjeżdża deser, a deseru takiego jeszcze nie jadłem też na kanale. Powiem Wam, że tego się nie spodziewałem, bo w ogóle nawet nie wiedziałem, co to jest miodownik. To jest to ciasto, które dzisiaj wjechało. Kolega Paweł mi je polecił. I w ogóle widzę, że są lody i bita śmietana. Bita śmietana mniejsza z nim, albo z nią, ale te lody już nie mogę się doczekać. No i co? Czas na ciacho. Ciacho. Krem. I lody. Patrzcie na to. W ogóle zobaczcie, co się dzieje tutaj z tym ciastem. Jak to wygląda. Próbuję jeszcze kawę, czarna, bez cukru, bez mleka. Chciałem powiedzieć, że mnie odmuli, ale zamulony nie jestem w ogóle. Ta pogoda jest idealna dzisiaj. No i jak już zauważyliście, wybieram się w pewne miejsce po całym tym obiedzie, na drugą stronę ulicy, a później uciekamy na podsumowanie kawucha.
Mocarna. Opuszczamy Bistro Polonia i czas podsumować ten lokal. Witajcie w moim studiu i powiem wam gdzie jak gdzie, ale w Lincoln miałem naprawdę problem ze znalezieniem lokalizacji. Pierwsza lokalizacja nie była w ogóle związana z tą katedrą, ale jak wjechałem do tego miasta, ta katedra jest przecudowna. W ogóle słońce strasznie pali. Fajnie, darmowa witamina D. Lokalizacja tego studia, bo znalazłem tutaj taki mały spocik z boku, macie jakiś kanał z kaczuszkami, macie przede wszystkim tą ogromną katedrę za mną. Lokalizacja będzie w przypiętym komentarzu i w opisie filmu. Zanim podsumujemy na samym wstępie, chciałbym podziękować Tobie, Pawle, i podziękować Tobie, Mateuszu. Paweł to jest Big Boss, Mateusz jest kolegą, który dbał o mnie, będąc tam. No i pozdrawiam również serdecznie panią w backgroundzie, bo jestem przekonany, że ona była odpowiedzialna za to dobre jedzenie. Info jedno z ważniejszych, cash, ale na szczęście mają też opcję przelewów, zapomniałem tego słowa. Także przygotujcie się, następne info, od razu rezerwować sobie stoliki. Lokal zaraz omówię go, ale jest mały, także jedziecie, dzwońcie i rezerwujcie. Jak już wspomniałem, lokal mały, ale przytulny, cozy. Są dodatki moje ulubione, jeżeli chodzi o polskie lokale, czyli dodatki folkloru. Naprawdę ładnie się prezentuje. Alkoholu nie ma, ale to nie ma jakiegoś wielkiego problemu. Poszedłem sobie do Szekspira naprzeciw i już mówiłem z parkingiem. Po stronie bistro macie godzinę, a po drugiej stronie ulicy, nie wiem, bez sensu, nigdy czegoś takiego nie spotkałem się z tym. Są 2 godziny. Możecie zaparkować tam, gdzie ja, do bólu, jak chcecie. Jak to mówią, rób ta co chce ta. Rób ta co chce ta. Uważam Was za mądrych, rozsądnych ludzi, skoro śledzicie taki content bez dram i aferek koperkowych. I zaparkujcie sobie. Wszystkie macie linki w komentarzu i w przypiętym komentarzu i w opisie. Nie wiem ile razy to pomylę. A już jest to 52 epizod. Omówimy jedzenie, omówimy porcje, omówimy atmosferę, a na koniec to, co marudy lubią najbardziej, czyli wjeżdżamy w ceny. Jeżeli chodzi o jedzenie, smak, przepyszne. Ten krupnik mega domowy, przypominają mi się czasy domu mojej ukochanej babci krupnik, przepyszny. Co tam jeszcze było? Ten kotlet, kurczak, naprawdę dobry, właśnie lightowy. Powiem Wam, że najadłem się, ale przez ten właśnie niezdecydowany brak lokalizacji pochodziłem sobie tutaj trochę, no i przepaliłem troszkę tego. Także zupa za nami, główne danie za nami, deser, miodownik. Dajcie w ogóle w komentarzu znać, co to jest ten miodownik. Podejrzewam, że jakiś składnik tego miodownika to jest miód, ale jest przepyszny i fajnie, że tam lód był. Nawet nie wiedziałem, jak to wygląda, nie wiedziałem, jak to będzie podane. Mega plusik, fajnie, kompot, zimny, sporo i właśnie te czekadełko to jest super, nie? Help yourself, podchodzisz sobie, smarujesz, fajnie, fajnie. Jeżeli chodzi o atmosferę, ludzi tam nie było, ale dla mnie atmosfera to się liczy, jaki mam kontakt z właścicielami. Paweł, Mateusz, fajnie, porozmawialiśmy sobie chwilę. Właśnie to są plusy moich wyjazdów. Przyjeżdżam do kompletnie nowych miejsc i na przykład taki Lincoln, co słyszałem o Lincoln, ale to jest jedna z takich miejscówek, że dzięki temu kontentowi na pewno już mam kolejne miejsce, żeby przyjechać w moim prywatnym czasie bez kamer. Koledzy fajni, porozmawialiśmy sobie, tam wszystko jest. Oczywiście do urodziny, jakieś chrzciny, tylko pamiętajcie, to nie jest duży lokal. Jeżeli macie jakąś tam ilość wygórowaną, to lepiej sobie zadzwońcie, skontaktujcie się z nimi i powiedzą Wam, czy Was zmieszczą, czy nie. Jeżeli chodzi o jedzenie, to mamy omówiony smak jedzenia, porcje spore, naprawdę spore, nawet to ciasto było też spore, ale przede wszystkim gdzie są miski albo te garnuszki. No, to był właśnie ten minusik. Na zdjęciach fajne macie miseczki, kociołki, a ja dostałem zwykłą miskę. Na szczęście ta zwykła miska nie miała żadnego rzutu na ten smak krupnika, bo był przepyszny, ale ja chcę miskę następnym razem. Marudy gotowi? 3-4, wjeżdżamy w ceny. Kompot, szklaneczka kompotu kosztowała 1 funta. Zupa krupnik kosztował 4 funty. Danie główne kosztowało 12,50.
Ciasto miodownik dzisiaj kosztował 5 funtów. Kawa czarna, rozpuszczalna kosztowała 2,50. Za całość w Bistro Polonia zapłaciłem 24 funty. Dobra marudy, zapłaciłem 24 funty za to wszystko, co zjadłem. Wypiłem sobie czekadełko za darmożkę. Zastanawiam się, czy któryś się znajdzie z Was, żeby przymarudzić na tą cenę, bo dla mnie to jest fenomenalna cena. Pyszne domowe, duże jedzenie w fajnej atmosferze w City. To nie jest Domisław, to nie jest Nadziejewo, to nie są Glinki Mokre, to jest duże miasto. Dla mnie mega bargain. Czyli ci, co po angielsku nie mówią, mieszkając tutaj 20 lat, tanizna. Ale gafa. Tyle epizodów, a zapomniałem mojego trademarku, czyli zapomniałem czego? Werdyktu. Bistro Polonia, Lincoln, wasz lokal uważam za dla świeżaków. To są fanfary, jakby co, za lokal, który smaczy. Fajna atmosfera, lubię ten wystrój, dodatek folkloru, uwielbiam po prostu dodatek folkloru w polskich lokalach. Pyszne jedzenie, tanizna i pyszne jedzenie i duże porcje. Nie macie najmniejszych powodów, aby marudzić, marudziciele. A jeżeli nadal marudzicie, to wychodzić z waszych nor, szopek i piwnic i wychodzić w świat i zobaczycie, jakie są ceny. Także wracamy do końcówki podsumowania. No i co, kończymy ten epizodzik. Olu, moja droga koleżanko, dziękuję jeszcze raz Tobie za tą polecajkę. Was zachęcam też, żeby mi polecać, bo wtedy robię sobie research, zapisuję, notuję i jestem mega Wam za to wdzięczny. Tradycyjny apel w słonecznym Lincoln, nie przepracowywać się, wezmę Was tu bliżej, nie przepracowywać się, wyjeżdżać w takie fajne miejsca, albo wychodzić z ukochanymi i ukochane też niech wybierają się z ukochanymi, bez aferek koperkowych i widzimy się w następną niedzielę, godzina 19 UK czasu. Hej!